Witam Was w odcinku o germańskich Burgundach, którzy przewinęli się przez tereny dzisiejszej Polski w starożytności, a są ludem bardzo mało znanym. Kończąc serię o Germanach zamieszkujących tereny Polski, wiem, jak wielu z Was to boli, że Germanie w starożytności mieszkali na terenie dzisiejszej Polski, ale tak było. Więc kończąc tę serię, dzisiaj opowiem o Burgundach. Ludziach, którzy byli ewidentnie kolejnym germańskim, barbarzyńskim plemieniem, które jest związane z Polską, a konkretnie z naszą zachodnią częścią, ze środkową Odrą. Burgundowie w starożytności wynieśli się ze swojej skandynawskiej kolebki, prawdopodobnie znajdującej się gdzieś w dzisiejszej Szwecji, i przez Bałtyk przenieśli się w miejsce, gdzie Odra wpada do tego morza. Zajęli po drodze Bornholm, który jeszcze we wczesnym średniowieczu przez Skandynawów nazywany był Burgundholm, czyli właśnie wyspa Burgundów. Dalej, około 100 roku naszej ery, przenieśli się bardziej na południe i zajęli tereny środkowej Odry. Tam mieszkali przez kolejne 200 lat, a z archeologicznego punktu widzenia oni są tam widoczni jako kultura luboszycka. Z tego wygodnego miejsca atakowali już Imperium Rzymskie, szczególnie w czasie wojen markomańskich w 167-180 roku, ale także później korzystali z nadarzających się okazji, żeby ten Rzym łupić, kiedy tylko Rzym miał jakiekolwiek problemy. Tak samo jak wszyscy inni Wandalowie, Swebowie, Longobardowie, Markomani czy Alamanowie, Burgundowie uwielbiali korzystać z rzymskiej słabości po to, żeby łupić niebronione w owym czasie prowincje rzymskie, bo kiedy na przykład Rzymianie walczyli z Partami na wschodzie, wtedy ściągali legiony z Limesu, Germanie błyskawicznie o tym wiedzieli i udawali się na rajdy w głąb Imperium Rzymskiego. Burgundowie w tym względzie w ogóle nie różnili się od pozostałych plemion germańskich. Natomiast widząc słabnący Rzym i kryzys III wieku, postanowili opuścić swoje siedziby zarówno na Bornholmie, jak i w środkowym biegu Odry i w drugiej połowie III wieku naszej ery przenieśli się bliżej imperium, nad środkowy Ren, a właściwie na jego wschodnią stronę, ponieważ zachodnia to już było imperium, do którego oficjalnie wstępu nie mieli. Pierwsza ich interakcja, kiedy przenieśli się nad Ren, była w 278 roku. Zaatakowali Rzym, ale doznali klęski z rąk Marka Aureliusza Probusa, cesarza rzymskiego. Później, jak większość plemion germańskich, byli rozgrywani przez rzymskich dyplomatów, tak żeby atakować innych Germanów, a nie atakować Rzym. I tak przez kolejne 100 lat Burgundowie raz to atakowali Alemanów, raz to Rzymian, aż wreszcie w 370 roku u boku cesarza Walentyniana pokonali wreszcie Alemanów, którzy graniczyli z nimi od północy. I tutaj poczuli się potrzebni Imperium Rzymskiemu, ale pod koniec IV wieku naszej ery wszystko się zmieniło, ponieważ jak doskonale wiecie, ze wschodu przybyli Hunowie. I Hunowie zamieszali tak bardzo w Europie, że równowaga sił zupełnie się odwróciła. Teraz to nie Rzym był największą potęgą, ale ci nowi, skośnoocy, krzykliwi i niezwykle brutalni jeźdźcy na niewielkich, bardzo wytrzymałych konikach. Początek V wieku to wielki chaos w Europie wywołany przez Hunów. Burgundowie starają się przymilać do Rzymian, żeby ci wzięli ich pod opiekę, żeby uchronili ich od huńskiego terroru. Rzymianie oczywiście chętnie korzystają z pomocy tych barbarzyńców, a na początku V wieku, w 406 roku, Wizygoci pod wodzą Alaryka po raz kolejny atakują Italię i wreszcie w 410 roku dochodzi do pierwszego w dziejach złupienia Rzymu
od praktycznie 800 lat, bo Celtowie w IV wieku przed naszą erą złupili Rzym i później przez 800 lat, niecałe 800 lat, nikt Rzymu nie był w stanie zdobyć. Aż wreszcie znak czasów, Wizygoci pokonują Rzymian, łupią Rzym w 410 roku i to pokazuje ogromną słabość imperium w tamtych czasach. W tamtych czasach też Rzymianie porzucają Brytanię, bo nie są w stanie bronić tak odległego terytorium, skupiają się na ratowaniu swojego życia tak naprawdę. Oczywiście korzystają z tego Burgundowie i jako federati Rzymu przekraczają wreszcie Ren, osiedlają się na terenie na północ od Jeziora Genewskiego. I tam będą teraz sobie tworzyć swoje barbarzyńskie królestwo Burgundii. Pierwszym znanym z imienia królem Burgundów jest Gundahar, który właśnie wtedy, kiedy oni przyprowadzają się nad Jezioro Genewskie, dowodzi nimi i wspiera uzurpatora Jowina, który zajmuje Galię i z niej ogłasza się cesarzem i kontestuje władzę Rzymu. Jowin zostaje co prawda po 2 latach zabity, ale Burgundowie nadal utrzymują się w dobrej kolaboracji z Rzymianami. Tym razem z cesarzem Honoriuszem współpracują, żeby chronić cesarstwo przed na przykład Wizygotami. Ale Gundahar jest królem bardzo ambitnym i te tereny, które zajął, nie wystarczają jego wielkim ambicjom, dlatego w 435 roku rusza ze swoją armią na północ i najeżdża rzymską Belgię. Tam zostaje pokonany przez wspaniałego generała rzymskiego Aecjusza, a 2 lata później tenże najeżdża siedziska Burgundów nad Jeziorem Genewskim, zabija Gundahara, a lud ten wygna z powrotem za Ren. Aecjusz w ogóle był ostatnim wielkim rzymskim generałem, który tak naprawdę utrzymał życie tego upadającego imperium na pewno o kilka dekad. Bez niego Rzym upadłby moim zdaniem jakieś 50 lat wcześniej. Ale właśnie jego zdolności zarówno dyplomatyczne, polityczne, jak i przede wszystkim wojskowe spowodowały, że Rzym był w stanie oprzeć się właśnie takim napaściom jak ta Burgundów z lat 30. V wieku. Jednak Burgundowie pozostają za Renem tylko przez 6 lat. Później z powrotem zostają zaproszeni przez Rzymian już pod wodzą nowego króla i w 443 roku znowu jako federati stają po stronie Rzymian w konfrontacji z Hunami, którzy są w tym czasie największym zagrożeniem dla Rzymu i w ogóle dla Europy. Ten właśnie burgundzki król Gondik będzie w 451 roku dowodził Burgundami w kolosalnej bitwie na polach katalaunijskich. W bitwie, gdzie po stronie rzymskiej staną Wizygoci, Burgundowie i oczywiście wielkie, wspaniałe jeszcze resztki legionów rzymskich, a naprzeciwko nich będą Hunowie, Ostrogoci, cała masa innych barbarzyńskich plemion Europy, których Hunowie zmusili do walki pod swoim panowaniem. Dochodzi do kolosalnej bitwy, o której opowiadałem w innym filmie i link daję w opisie, bo tam dokładny opis tej bitwy przedstawiam. Tak czy inaczej Rzymianie zwyciężają, Aecjusz dokonuje wielkiego triumfu i chuński terror praktycznie zostaje w owym czasie zatrzymany. Attila parę lat później umiera i chuńskie imperium rozpada się niemalże jak poranna mgła. Burgundowie czują się bardzo silnie i prowadzą coraz bardziej samodzielną politykę, zajmując dalsze tereny na południe i zachód od swoich siedzisk nad Jeziorem Genewskim. Kolejny burgundzki król, Gundobad, wchodzi w sojusz z Chlodwikiem, królem Franków, którzy już wtedy na północy tworzą silne państwo. Wydaje mu za mąż, wydaje mu za żonę burgundzką księżniczkę Klotyldę,
która to przynosi do Franków chrześcijaństwo, niemalże jak Dobrawa z Czech do Mieszka I. Bo wcześniej właśnie Burgundowie przyjęli chrześcijaństwo w obrządku katolickim i to bardzo istotne, ponieważ jak może pamiętacie, Wizygoci byli Arianami, a dzięki temu, że Klotylda była katoliczką, to też Frankowie przyjęli ten obrządek najbliższy Rzymowi, że tak powiem. Ustawia to politykę burgundzką na kolejne dziesięciolecia. Burgundowie razem z Frankami walczą o panowanie w dawnej Galii Narbońskiej, czyli południowej Francji. Tam wypierają stopniowo Wizygotów, a tereny te są zajmowane przede wszystkim przez Franków, którzy są największą siłą w Galii w początkach VI wieku, bo o tych czasach już teraz mówimy. Wreszcie, kiedy Chlodwig, który był w sojuszu z Burgundami, umiera, jego synowie postanawiają zagarnąć również dla siebie Burgundię. Najeżdżają ją w 524 roku, ale doznają sromotnej klęski z rąk burgundzkich wojsk. Jeden z tych synów Chlodwiga nawet umiera w tej bitwie, lecz nie zmienia to kolei losu. Francja, tworzona właśnie przez Merowingów, jest coraz potężniejsza i 8 lat później Merowingom udaje się podporządkować całą Burgundię i włączyć ją do korony francuskiej. Choć Burgundia będzie jako osobna kraina wymieniana przez długie stulecia średniowiecza i będą się tytułować właśnie królowie francuscy też władcami Burgundii. Burgundowie, ci, którzy przybyli tutaj z nad Odry, zostawili tam po sobie między innymi sporo swojego języka, bo ten ich język wschodniogermański był nieco inny od zachodniogermańskiego języka Franków. Te dialekty burgundzkie do dzisiaj można jeszcze spotkać w Szwajcarii, w tych kantonach, które mówią po niemiecku i mają właśnie pozostałości tego niemieckiego przyniesionego tutaj w III wieku naszej ery przez Burgundów. Także ich dziedzictwo całkowicie nie zaginęło, aczkolwiek plemię to rozpłynęło się później w masie Francuzów, zostało zlatynizowane, bo jednak język francuski jest dzisiaj językiem romańskim, a nie germańskim. Oczywiście francuski wywodzi się z germańskiego, ale jest tak mocno zlatynizowany, że jednak zalicza się do języków romańskich, czyli mających główne składowe z łaciny. Mam nadzieję, że opowieść o Burgundach była dla Was ciekawa. Oczywiście, jeżeli lubicie tego typu tematy, to polecam Wam pieśń o Nibelungach, dawną, bardzo archaiczną, średniowieczną pieśń o dzielnych królach burgundzkich, która została spisana prawdopodobnie 100 lat po wydarzeniach przeze mnie opisywanych. I ta pieśń o Nibelungach oczywiście w bajeczny, fantastyczny sposób opisuje losy burgundzkiej dynastii rządzącej, ale jest tam bardzo dużo też historycznych odniesień i w wielu punktach jest bardzo spójna z danymi historycznymi. Także jeżeli ktoś lubi wczesno-średniowieczną, bardzo archaiczną literaturę, to polecam. Oczywiście Nibelungowie są też motywem. Wagner skomponował wspaniałe utwory nawiązujące też do tych pragermańskich Nibelungów i to oczywiście później zostało też wykorzystywane przez wiadomo kogo, żeby germańskie wyższe pochodzenie chwalić i tak dalej, ale oczywiście tak nie jest, bo wiadomo, że najważniejsi na świecie są Słowianie i tego się trzymajmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.